Oglądasz filmy i seriale, ale nie chcesz płacić pełnej ceny za abonament w popularnych serwisach streamingowych? Nikt z rodziny lub znajomych nie chce się złożyć na wspólną subskrypcję? Możesz skorzystać z Gamzgo. Kupisz tutaj za ułamek ceny abonament na popularne serwisy streamingowe takie jak Netflix, HBO czy nawet ChatGPT, Spotify i wiele więcej. Skorzystaj z linku poniżej i wprowadź kod promocyjny, aby kupić subskrypcję współdzieloną za ułamek ceny. Jeśli chcesz zaoszczędzić, to dobra okazja. Kelly came in and you read his paperwork and it said he's a child molester, you would have to kill him or you would get killed. That's how it works. Film porusza tematy niezwykle kontrowersyjne oraz przedstawia historie drastyczne, które mogą być nieodpowiednie dla niektórych widzów. Powstał on jednak wyłącznie w celach edukacyjnych, by zwiększyć społeczną świadomość na temat przestępstw przeciwko dzieciom oraz konsekwencji, jakie spotykają ich sprawców w więzieniach. Jeśli uważasz, że takie historie powinny dotrzeć do szerszego grona odbiorców, zostaw łapkę w górę. Dzięki temu pomożesz zwiększyć świadomość społeczną na ten niezwykle istotny temat. Wśród najgroźniejszych i najbardziej bezwzględnych kryminalistów odbywających karę więzienia istnieje pewien kodeks. Ponure, niepisane prawo, które brzmi jasno: każdy, kto skrzywdził dziecko, nigdy nie zazna spokoju. By mieć pewność, że ta zasada przestrzegana jest także poza więziennymi murami, istnieją specjalne grupy samozwańczych strażników sprawiedliwości, którzy wymierzają kary o wiele surowsze niż te orzeczone przez sąd. Od zimnych, wykalkulowanych ataków po eksplozję czystego gniewu, dziś odkryjemy szokujące historie pedofilów, którzy zostali natychmiast pozbawieni życia przez współwięźniów. Jan Egan. Przez ponad 30 lat, podczas których Jan Garan służył w 6 różnych parafiach, zmagał się z oskarżeniami o niewłaściwe zachowanie wobec ponad 130 młodych chłopców. W 1991 roku oskarżono go o niewłaściwe postępowanie na lokalnym basenie, a później, w 2002 roku, uznano go winnym nieodpowiedniego dotykania 10-letniego chłopca. To doprowadziło do wyroku więzienia od 9 do 10 lat. W 1998 roku papież Jan Paweł II oficjalnie odsunął Jana od obowiązków kapłańskich po jego skazaniu. Walki prawne trwały, gdy ofiary domagały się sprawiedliwości. Archidiecezja bostońska początkowo zgodziła się wypłacić $30 milionów 86 ofiarom Giarana, ale później zmniejszyła ugodę do $10 milionów, gdy sprawa zaczęła tracić zainteresowanie mediów. W tym okresie sprawy sądowe przeciwko Giaranowi napotykały komplikacje. Jedna została umorzona, gdy oskarżyciel postanowił nie zeznawać, a inna oddalona z powodu przedawnienia. W chwili jego śmierci nierozwiązane zarzuty nadal były badane, a z powodu tego, jak źle rozwijała się sprawa i jak bardzo oburzyła opinię publiczną, Garan został umieszczony w ochronnym areszcie w ośrodku karnym Souza Baranowski w Lancaster. To właśnie tam, 23 sierpnia 2003 roku, jego mroczna przeszłość go dopadła. W celi więziennej spotkał brutalny koniec z rąk współwięźnia Józefa Lee Dreu. Dreu, który już odsiadywał dożywocie bez możliwości zwolnienia za odebranie życia mężczyźnie, który rzekomo czynił wobec niego niewłaściwe zaloty, uznał Garana za swój ostateczny cel. Dreu powiedział władzom, że jego działania były jego własną decyzją, niewymuszoną przez nikogo. Według niego od chwili wejścia do więzienia obrał Giarana za swoje trofeum. Ujawnił, że jego głęboka niechęć wynikała z traumatycznych doświadczeń z dzieciństwa, w tym molestowania w szkole z internatem. Dreu wierzył, że jego obowiązkiem jest zmusić sprawców krzywdzenia dzieci do zapłaty. Krążyły jednak szepty, że Dreu mógł zostać opłacony, by odebrać życie księdzu, który dzięki wpływom Watykanu mógł uniknąć sprawiedliwości. To teoria, która pozostaje nieweryfikowana. 25 stycznia 2006 roku ława przysięgłych odrzuciła wniosek Dreu o uznanie go za niepoczytalnego i uznała go winnym odebrania życia Garanowi. Jego kara to drugie dożywocie bez możliwości zwolnienia. Jeśli chodzi o Giarana,
został pochowany 28 sierpnia 2003 roku na cmentarzu Hollywood w Brookline w stanie Massachusetts. Kontrowersyjny pochówek dla człowieka, którego zbrodnie pozostawiły dziedzictwo bólu. W przeciwieństwie do Drew, który skrupulatnie zaplanował swoją zbrodnię, kolejny więzienny samozwańczy mściciel walczył z każdym instynktem, by nie interweniować, aż w końcu ciężar potwornych czynów sprawcy wobec dzieci nie pozostawił mu wyboru. Marek Squires. W więzieniu stanowym San Quentin w hrabstwie Marin 70-letni więzień Marek Squires został znaleziony martwy w swojej celi 18 września 2024 roku. Władze traktują sprawę jako możliwe zabójstwo i badają, co się wydarzyło. Squires odsiadywał dożywocie za skrzywdzenie dziecka wiele lat temu. W więzieniu spędził 24 lata. Tego dnia personel więzienia zareagował na alarm i udał się do celi, którą Squires dzielił z 36-letnim współwięźniem Gustawem Lopezem. Po przybyciu znaleźli Squiresa bez oznak życia. Mimo prób pomocy zmarł krótko potem. Po incydencie Lopez został przeniesiony do bezpiecznej strefy, a śledczy pracują nad ustaleniem szczegółów. W dochodzeniu uczestniczą urzędnicy więzienia, lokalna prokuratura i koroner. Lopez jest w więzieniu od 2020 roku, odsiadując 13-letni wyrok za napaść i bezprawne uwięzienie. Pełne szczegóły pozostają ukryte przed publicznością, ale w następnym przypadku mściciel z dumą opowiedział każdy moment wymierzenia ostatecznej kary. Richard Hackle. Richard Hackle już w czasach szkolnych uchodził za cichego i nieco samotnego chłopaka. Jednak gdy miał 16 lat, wszystkich zaskoczył, biorąc udział w szkolnej wyprawie do Namibii. Wyglądało na to, że rozwinął zainteresowanie pomocą potrzebującym społecznościom za granicą. Po ukończeniu szkoły poszedł do South Kent College i regularnie uczęszczał do lokalnego kościoła baptystów w Ashford, gdzie ludzie widzieli w nim spokojnego i skromnego młodego człowieka. W 2005 roku po ukończeniu koledżu Richard zrobił sobie roczną przerwę, podczas której odwiedził Malezję. Najwyraźniej kraj ten bardzo mu się spodobał, ponieważ zaczął tam często wracać, pod pretekstem pomocy miejscowym kościołom i lokalnym społecznościom. Do 2010 roku przeprowadził się tam na stałe, ucząc języka angielskiego i pracując jako fotograf freelancer. Jego zdjęcia pokazywały codzienne życie lokalnych społeczności, przez co zdobył opinię osoby oddanej pomaganiu. Nawet zapisał się na kurs IT na miejscowym uniwersytecie, choć nigdy go nie ukończył. Dla większości ludzi Richard wydawał się być życzliwym i dobrodusznym człowiekiem. Jednak za tą starannie wykreowaną fasadą działo się coś o wiele bardziej złowieszczego. Richard wykorzystywał swoją pracę nauczyciela i fotografa, by zbliżyć się do dzieci. Nie ograniczył się jedynie do Malezji. Podróżował także do Kambodży i Indii, podając się za pełnego współczucia wolontariusza. W Indiach przekonał nawet miejscowego pastora, aby ten pozwolił mu odwiedzić sierociniec, obiecując, że zrobi zdjęcia i nagra filmy promujące placówkę. Nikt nie podejrzewał jego prawdziwych intencji. Tymczasem australijska policja rozpracowywała mroczną sieć w dark webie o nazwie The Love Zone, na której planowano i wymieniano się materiałami dokumentującymi przerażające zbrodnie przeciwko dzieciom. Śledczy namierzyli lidera grupy, Shannona Maula, przejęli jego konto i zaczęli identyfikować kolejnych członków grupy. Wśród nich szczególnie wyróżniał się jeden użytkownik, Richard Hackle. Jego posty były makabryczne, pełne przechwałek o krzywdach, które wyrządził dzieciom. W grudniu 2014 roku Richard został aresztowany na lotnisku Gatwick, gdy wracał do Wielkiej Brytanii na Boże Narodzenie. Początkowo nie chciał współpracować z policją, więc pozwolono mu pozostać w domu rodziców na czas dalszego dochodzenia. Jednak prawda nie mogła długo pozostać ukryta. Dzień po aresztowaniu Richard wyznał swojej matce wszystkie swoje zbrodnie. Przerażona kobieta natychmiast zadzwoniła na policję, błagając funkcjonariuszy, by zabrali jej syna. Richard został ponownie aresztowany i tym razem oskarżono go o 91 przestępstw, w tym tworzenie nielegalnych materiałów oraz molestowanie dzieci. Tym razem nie otrzymał kaucji i trafił do więzienia, czekając na proces za niewyobrażalne czyny. Jego ofiary miały od 6 miesięcy do 12 lat. Co gorsza,
Hackl publicznie chwalił się swoimi czynami, publikując nieludzkie filmy z opisami na Dark Webie. Podczas procesu wyszło na jaw, że Hackl skrzywdził ponad 200 dzieci i stworzył ponad 200 000 materiałów filmowych dla własnej przyjemności. 6 czerwca 2016 roku został skazany na karę dożywocia z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe dopiero po 25 latach. Jednak Richard spędził w więzieniu jedynie 3 lata. 13 października 2019 roku jego życie zakończyło się brutalnym atakiem dokonanym przez współwięźnia, Paula Fitzgeralda, który został później skazany na minimum 34 lata więzienia za sadystyczny, trwający ponad godzinę atak, zanim strażnicy zdołali go powstrzymać. Zostaw łapkę w górę, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, bo zaraz przejdziemy do kolejnej niepokojącej historii. Mario Waters. Ten człowiek z Arkansas, skazany na dożywocie za rolę w handlu 6-letnim dzieckiem, zmarł długo po ataku ze strony nieujawnionego więźnia. 35-letni Mario Waters został znaleziony bez oznak życia w federalnym więzieniu o wysokim rygorze w Terre Haute w stanie Indiana. Mimo prób ratunku zmarł później w lokalnym szpitalu. Waters odsiadywał wyrok od kwietnia 2023 roku. Przyznał się do udziału w zbrodni, w której skrzywdził młodą dziewczynkę i był częścią grupy, która handlowała nią w 2018 roku. Dziewczynka trafiła do szpitala z objawami kilku chorób wenerycznych, które później powiązano z molestowaniem. Później opowiedziała śledczym, że Waters był jednym z tych, którzy ją krzywdzili, i opisała jego spotkanie z innym mężczyzną, DeMarcusem George'em, w hotelu, gdzie doszło do przemocy. Tak jak nikt nie wiedział, przez co przeszła ta biedna dziewczynka przez lata, nikt, nawet strażnicy, nie mógł przewidzieć, jak ani kiedy kara dosięgnie najgorszych przestępców. Kolejny przypadek to mrożący krew w żyłach przykład. Nelson Sanderson. W 2020 roku w murach Century Correctional Institution rozegrał się brutalny akt przemocy, pozostawiając jednego więźnia bez życia, a drugiego z 30-letnim wyrokiem więzienia. 26-letni Markel Sawyer z Milton stanął oskarżony o odebranie życia 79-letniemu Nelsonowi Sandersonowi 17 sierpnia 2020 roku. Według akt sądowych Sawyer zaatakował Sandersona w łazienkach dormitorium, uderzając go w głowę ciężką kłódką. Atak okazał się śmiertelny. Sanderson, który odsiadywał 2 wyroki dożywocia za niewypowiedziane zbrodnie wobec dzieci poniżej 12 roku życia, spotkał swój koniec w brutalnym starciu, którego niewielu mogło przewidzieć. Przeszłość Sandersona sięga 2010 roku, gdy pojawiły się zarzuty o molestowanie dzieci. Uważa się, że to właśnie one były powodem ataku. W 2010 roku, zamiast stawić czoła sprawiedliwości, uciekł z kraju, unikając władz w Kostaryce, by ostatecznie osiąść w Granadzie w Nikaragui. Jego ucieczka zakończyła się w 2016 roku, gdy został schwytany i ekstradowany do Stanów Zjednoczonych, by stanąć przed sądem za swoje zbrodnie. Jak to wszystko łączy się z Sawyerem? W mrożącym krew w żyłach oświadczeniu dla funkcjonariuszy więziennych Sawyer twierdził, że otrzymał rozkaz załatwienia Sandersona od swojego mistrza w tak zwanych iluminatach. Opisał ten czyn jako sposób na odkupienie siebie i udowodnienie lojalności wobec tajemniczej grupy. Zapytany, czy czyn był tego wart, Sawyer odpowiedział chłodno: wszystko, by okazać moją miłość do narodu. Współwięźniowie potwierdzili dziwaczne twierdzenia Sawyera, mówiąc, że często wspominał o byciu zmuszonym przez iluminatów. W chwili, gdy więzień zostaje skazany za skrzywdzenie dziecka, natychmiast staje się celem i dokładnie taki los spotkał kolejnego więźnia. Theodore Dyer. W 2014 roku człowiek o imieniu Stefan Sanderson, już odsiadujący dożywocie, zszokował świat swoimi czynami za kratami. Sanderson trafił do więzienia w 1991 roku za straszną zbrodnię, odebranie życia swojej dziewczynie, i jego kara była surowa – dożywocie bez szansy na wolność. Przez lata żył cicho, akceptując swój los, ale wszystko zmieniło się, gdy spotkał Theodora Dyera.
Zbrodnie Diera były tak wstrząsające, że nawet najtwardsi więźniowie nie mogli go znieść. Molestował 9-letnie dziecko, co w więziennej hierarchii czyniło go najniższym z najniższych. Co gorsza, Dyer nie okazywał skruchy. Dzień po dniu chełpił się, jak zaatakował nieletniego, usprawiedliwiając swoje czyny bez cienia żalu. Sanderson próbował to ignorować, ale ciągłe gadanie go zżerało. Każde słowo było jak sztylet. Każdy zarozumiały komentarz podsycał burzę w jego wnętrzu. Napięcie między nimi rosło, aż coś mrocznego zaczęło narastać w Sandersonie. 2 października 2014 roku ta burza w końcu wybuchła. Wczesnym rankiem, gdy więzienie spało, Sanderson wykonał swój ruch. Zaczekał na idealny moment, a potem użył sznurówki, by zakończyć życie Diera w ich wspólnej celi. Gdy było po wszystkim, Sanderson nie próbował ukryć czynu, spokojnie podszedł do strażnika i się przyznał. Wieść rozeszła się błyskawicznie, wywołując debaty o sprawiedliwości, moralności i życiu w więzieniu. Dla Sandersona było jasne, że osiągnął punkt krytyczny, podobnie jak kolejny mściciel, który wymierzył swoją sprawiedliwość, pozostawiając 2 więźniów na łasce ostatecznego wyroku. Clinton Don Simpson, niegdyś zaufany kaznodzieja w kościele Chrystusa w Hassett i właściciel Mr. Don's Whistle Stop, miniaturowej kolei działającej na jego podwórku, Clinton Don Simpson prowadził spokojne życie, dopóki prawo go nie dopadło. Stawił czoła zarzutom. 10 przypadkom ciężkiej napaści na dziecko, 1 przypadkowi ciągłego znęcania się nad dzieckiem poniżej 14 roku życia oraz 2 przypadkom nieprzyzwoitości przez dotykanie. 12 dzieci zgłosiło oskarżenia przeciwko niemu. Śledztwo rozpoczęło się, gdy rodzice 3-latki zgłosili, że Simpson zaatakował ich córkę, gdy jechała pociągiem na przyjęciu urodzinowym. Po zarzutach w 2007 roku Simpson początkowo trafił do aresztu domowego. Jednak w 2009 roku pojawiła się debata nad jego zdolnością psychiczną do stawienia się przed sądem, więc wysłano go do szpitala. Później wrócił do więzienia i czekał na kolejną ocenę. Po uznaniu go za zdolnego do procesu, 2 oskarżycieli Simpsona planowało wznowić pozew o odszkodowanie, który pierwotnie wycofano w 2008 roku. Los jednak dopadł Simpsona, gdy tragicznie zginął w więzieniu hrabstwa Tarrant. Zmarł od obrażeń tępych na głowie i został przewieziony do szpitala Johna Petera Smitha, gdzie potwierdzono jego zgon. Odpowiedzialnym za jego śmierć był współwięzień David Fao Flores, 42-latek z Fort Worth, wcześniej aresztowany za zarzuty związane z krzywdzeniem dziecka, osoby starszej lub niepełnosprawnej, a także za wtargnięcie, kradzież i unikanie aresztowania. Flores został oskarżony o morderstwo, a kaucja wyniosła $50,000, lecz motyw ataku na byłego kaznodzieję pozostaje nieznany, podobnie jak eskalacja w kolejnym przypadku pozostaje zagadką. Stróże prawa wciąż nie są pewni, czy to, co spotkało tego drapieżnika, było błędem systemu, czy zaplanowanym działaniem. Jakub Palmucci. Rano 26 października 2020 roku personel więzienia w hrabstwie Charlotte znalazł 48-letniego więźnia Jakuba Palmucci z tkaniną ciasno owiniętą wokół szyi. Zmierzali, by poinformować go o zaplanowanej rozprawie sądowej. Palmucci odpowiadał za 83 zarzuty związane z krzywdzeniem dzieci, w tym przerażające zbrodnie wobec dzieci nawet 12-letnich. Śledczy znaleźli na jego telefonie niepokojące filmy pokazujące go z jedną z ofiar. Więzienie uznało, że odebrał sobie życie, ale skoro już był w więzieniu, czego jeszcze się bał? Strażnicy byli sceptyczni co do jego śmierci, prawdopodobnie obawiając się reakcji, gdyby okazało się, że to przypadek przemocy w więzieniu. To sprawiło, że wielu wierzy, iż ktoś wziął sprawy w swoje ręce. Kolejny skazany sprawca krzywdzenia dzieci w tym materiale jest zdecydowanie najobrzydliwszy ze wszystkich. Andrzej Thompson. W zakładzie karnym Blackwater River na Florydzie 35-letni Andrzej Alexander Thompson odsiadywał długi 45-letni wyrok. Jego zbrodnie obejmowały potajemne filmowanie dzieci i odrażające czyny z udziałem zwierząt, z ofiarami nawet 2-letnimi. W tym samym więzieniu 41-letni Anioł Piętu odsiadywał karę za swoją brutalną przeszłość, w tym napad z bronią, ciężką napaść, bezprawne uwięzienie, a nawet odebranie komuś życia.
Ich drogi skrzyżowały się w sposób prowadzący do tragedii. 27 lipca 2022 roku Anioł Piętok postanowił wziąć sprawy w swoje ręce, używając podartego prześcieradła, zakończył życie Thompsona w ich wspólnej celi, nie okazując wahania ani żalu. Następnie spokojnie podszedł do funkcjonariusza więziennego i przyznał się, stwierdzając bez ogródek, że odebrał Thompsonowi życie i że jest o jeden problem mniej. Po incydencie Anioł Piętło został przeniesiony do więzienia hrabstwa Santa Rosa, gdzie przebywa bez możliwości kaucji, oczekując dalszych działań prawnych. Nie ma wątpliwości, że Anioł Piętło potrzebuje pomocy psychologicznej, ale kolejny więzienny mściciel potrzebuje jej jeszcze bardziej po tym, co zrobił z bezwładnymi ostankami, pozostałościami sprawcy krzywdzenia dzieci. Stefan Paweł Pacin. W maju 2024 roku więzień o imieniu Kyle J. Kelbel przyznał się w sądzie, że udusił swojego współwięźnia Stefana Pawła Pacina w więzieniu Lou Lakes w poprzednim roku. Kelbel, który już odsiaduje dożywocie za inną zbrodnię, przyznał się do zarzutów w tej sprawie. Incydent miał miejsce w październiku 2023 roku, gdy Kelbel zaatakował Pacina, 63-latka odsiadującego niemal 20-letni wyrok za napaść na dzieci. Według śledczych obaj pokłócili się poprzedniej nocy, a komentarz Pacina o młodym krewnym Kelbela wywołał atak. Kelbel złapał Pacina z pryczy i użył sznurka przeznaczonego do podtrzymywania drzwi celi, by go udusić. Następnie Kelbel posprzątał miejsce. Ubrał Pacina w świeże ubrania, położył go na łóżku, przykrył kocem i ułożył tak, jakby spał, po czym sam poszedł spać. Następnego ranka Kelbel powiedział strażnikowi, co zrobił, a Pacin został znaleziony martwy w celi krótko potem. W ramach ugody Kelbel otrzyma dodatkowy 16-letni wyrok, który będzie odbywał równolegle z obecnym dożywociem. Od czasu incydentu przeniesiono go do więzienia Oak Park Heights, stanowego obiektu o wysokim rygorze. Nawet w najbezpieczniejszych więzieniach niektórzy więźniowie polują jak ogary na tych, którzy odbierali niewinność dzieciom. Kolejny mściciel był jednym z nich. Antoni Palmer. Skazany za tragiczne odebranie życia 8-letniej dziewczynce, Antoni Palmer został znaleziony martwy w swojej celi w więzieniu w Oklahomie 11 stycznia 2019 roku. Władze poinformowały, że 59-latek zmarł od uduszenia i tępego urazu głowy, tak stwierdziło stanowe biuro koronera. Palmer odsiadywał wyrok w Oklahoma State Penitentiary w McAlester od nieco ponad roku. Śledczy podejrzewają, że jego współwięzień, również odsiadujący karę za podobną zbrodnię, mógł być odpowiedzialny za atak. Urzędnicy uważają, że przeszłość Palmera uczyniła go celem wśród więźniów. Jego ofiara, 8-letnia Kirsten Hatfield, zniknęła ze swojego domu w Midwest City w maju 1997 roku. Pomimo szeroko zakrojonych poszukiwań jej ciała nigdy nie odnaleziono. Sprawa pozostawała nierozwiązana przez niemal 2 dekady, aż dowody DNA z krwi przy oknie jej sypialni i bielizny znalezionej na podwórku dopasowano do Palmera, który mieszkał zaledwie 2 domy dalej od rodziny. Palmer został skazany w 2017 roku, ale nigdy nie ujawnił miejsca ukrycia ostanków, szczątków Kirsten. Władze miały nadzieję przesłuchać go jeszcze w tym roku, wierząc, że mógłby zdradzić, gdzie ukryto ciało Kirsten, okazując chwilę skruchy lub zmianę serca, ale jego śmierć zamknęła tę furtkę. Matka Kirsten, Shannon Hazen, podzieliła się swoimi myślami po śmierci Palmera, mówiąc, że nie czuje ulgi ani nie świętuje. Wyraziła smutek, że nigdy nie pozna odpowiedzi na pytanie, co naprawdę stało się z jej córką, ani gdzie została pochowana. Podobnie jak w przypadku Hazen, kolejny przypadek może nigdy nie znaleźć zamknięcia. Potężne siły niestrudzenie pracują, by go pogrzebać z powodu jego wybuchowej kontrowersji. Cezar Pastrana. Przed aresztowaniem Pastrana był wzorowym członkiem społeczności, wolontariuszem w kościele i szkole w hrabstwie Cobb. Wcześniej pracował także w Barra Middle School, ale został stamtąd usunięty po incydencie z udziałem ucznia. Po krótkim okresie udawania Cezar Pastrana ujawnił swoje sekrety i otrzymał wyrok dożywocia po tym, jak w 2012 roku przyznał się do licznych zarzutów molestowania dzieci. Przyznał się do zaatakowania 9 chłopców podczas swojej pracy jako wolontariusz w lokalnym kościele i szkole średniej. Jego aresztowanie w lutym 2012 roku
nastąpiło krótko po wydarzeniu dla młodzieży zorganizowanym przez North Star Church, gdzie działał jako wolontariusz. Nakaz później ujawnił, że miał niewłaściwy kontakt z nieletnimi w swoim domu podczas oddzielnego wydarzenia rok wcześniej. Pastrana ostatecznie spotkał swój koniec po walce w więzieniu stanowym Hancock Wsparcie. Departament Więziennictwa Georgii potwierdził jego śmierć i uznał ją za zabójstwo. GDC we współpracy z Georgia Bureau of Investigation wszczęło śledztwo w tej sprawie, co jest standardową procedurą. Niektórzy z tych sprawców nie mają żadnych granic, zabierając nawet swoją 5. ofiarę ze sobą, tak jak kolejny zbrodniarz. Robert Munger. Shane Goldsby, więzień w stanie Waszyngton, otrzymał dodatkowy 25-letni wyrok po umieszczeniu go w celi z człowiekiem, o którym później dowiedział się, że skrzywdził jego młodszą siostrę. 70-letni Robert Munger odsiadywał 43-letni wyrok za molestowanie dzieci i posiadanie nielegalnych nagrań związanych z jego zbrodniami. W czerwcu 2020 roku, gdy Goldsby przyzwyczajał się do nowej celi, zaczął rozmawiać z Mungerem. Podczas tych rozmów zdał sobie sprawę, że Munger był tym, który wielokrotnie krzywdził jego siostrę. Goldsby twierdził, że po tym odkryciu poprosił o przeniesienie do innej celi, ale jego prośba została odrzucona. Co gorsza, Munger rzekomo opisywał swoje zbrodnie w drastycznych szczegółach, jeszcze bardziej rozwścieczając Goldsby'ego. Ich spotkanie miało miejsce w Airway Heights Correction Center w hrabstwie Spokane we wschodnim Waszyngtonie. Kilka godzin później Goldsby zaatakował Mungera od tyłu w strefie wspólnej, powalając go na ziemię i bijąc dotkliwie. Munger zmarł kilka dni później w szpitalu. Goldsby przyznał się do ataku i został skazany na niemal 25 lat więzienia więcej. W wywiadzie dla KHQ wyraził przekonanie, że funkcjonariusze celowo umieścili go w celi z Mungerem jako odwet. Goldsby twierdził, że jego wcześniejsze działania, w tym pościg policyjny w 2017 roku, który zranił funkcjonariusza stanowego, upokorzyły organy ścigania. Jednak śledztwo Washington State Patrol nie znalazło dowodów, by personel więzienny znał powiązanie między Goldsbym a Mungerem. Raport wyjaśnił, że Goldsby i jego siostra mieli różne nazwiska, a nie było zapisu o jego prośbie o przeniesienie. Inny więzień, Randy Robinson, powiedział śledczym, że Goldsby i Munger początkowo wydawali się dogadywać, rozmawiając przyjaźnie o matce Goldsby'ego. Munger i kolejny skazaniec z ich czynami i brakiem skruchy sprawili, że wielu zastanawia się, czy naprawdę zasłużyli na los, który ich spotkał. DeAndre Austin. Ten wujek z Richmond został skazany w 2008 roku za wielokrotne napaści na swoje 3 młode siostrzenice. Wydarzenia te miały miejsce między 2002 a 2006 rokiem, gdy wszyscy mieszkali razem. Austin otrzymał wyrok dożywocia z możliwością zwolnienia warunkowego za poważne przestępstwa, w tym napaść i niewłaściwe działania wobec dzieci poniżej 14 roku życia. 14 października 2000 roku, około godziny 17:40 wieczorem, w więzieniu rozległ się krzyk „Człowiek na ziemi”. Gdy funkcjonariusze dotarli do celi Austina, znaleźli go bez oznak życia. Mniej niż godzinę później uznano go za martwego, a przyczynę jego śmierci określono jako zabójstwo. Uwaga szybko skierowała się na jego współwięźnia, Rodneya Jordana, który odsiadywał karę za różne przestępstwa. Początkowo Jordan otrzymał 2-letni wyrok za włamanie, ale został zwolniony warunkowo w 2018 roku. Później wrócił do więzienia po skazaniu za nowe przestępstwo, rabunek 2. stopnia, co dało mu 5-letni wyrok. Wiadomo było, że miał silną niechęć do ludzi krzywdzących dzieci i uważał DeAndre za bezdusznego. Kolejny skazaniec był czymś znacznie gorszym. Liam Dean. 22-letni Liam Dean, skazany za odebranie życia dziecku, spotkał makabryczny koniec w murach więzienia HMP Leeds zaledwie miesiąc po rozpoczęciu kary. 12 listopada 2018 roku zbrodnia Deana zszokowała opinię publiczną. Jego córka Luna, mająca zaledwie 2 dni, została pozostawiona pod jego opieką, gdy jej matka, Karen Bay, odpoczywała po trudach porodu. Zamiast uspokoić płaczące niemowlę, Dean uwolnił swoją furię, bijąc, ściskając i potrząsając bezbronnym dzieckiem. Początkowo próbował zatuszować ohydny czyn, twierdząc, że Luna upadła,
ale prawda wyszła na jaw podczas przesłuchań, przypieczętowując jego wyrok. W więzieniu sława Deana jako zabójcy dziecka uczyniła go celem. Szyderstwa i groźby ze strony innych więźniów były nieustanne. To jednak jego współwięzień, 29-letni Jan Westland, zadał śmiertelny cios. Westland, odsiadujący karę za napaść i ciężkie uszkodzenie ciała, żywił głęboką niechęć wobec Deana. Podczas ich wspólnego pobytu w celi Westland twierdził, że wierzy, iż Dean molestował dziecko, choć takie zarzuty nie zostały udowodnione. Wczesnym rankiem 12 listopada strażnicy więzienni odkryli bezwładne, zakrwawione ciało Deana. Scena była brutalna. Odłamki rozbitej butelki po wodzie kolońskiej leżały rozrzucone na krześle obok pryczy, nosząc odciski palców Westlanda. Obrażenia Deana wskazywały na uduszenie spowodowane naciskiem na głowę i twarz oraz rany od szklanej broni. Podczas procesu w sądzie koronnym w Leeds Westland przyznał się do ataku na Deana, ale twierdził, że kierowała nim mieszanka wściekłości i obrzydzenia. Powiedział ławie przysięgłych, że Dean tonął w długach wobec innych więźniów i był nieustannie dręczony przez współwięźniów nazywających go zabójcą dziecka. Ława uznała Westlanda winnym morderstwa, skazując go na minimum 19 lat za kratami. Wielu drapieżników wierzyło, że uniknęło sprawiedliwości za swoje zbrodnie wobec nieletnich, ale jak pokazuje historia, przeszłość zawsze ich dogania i dla kolejnego drapieżnika tak się stało, kosztując go życie. David Oas Ramirez. W 2019 roku 43-letni mężczyzna odsiadujący dożywocie za odebranie komuś życia 25 lat wcześniej został ponownie aresztowany, tym razem za śmierć współwięźnia w więzieniu hrabstwa Duval. Paweł Dixon, już dźwigający ciężar dożywocia za odebranie życia w 1994 roku, gdy miał zaledwie 17 lat, stanął przed zarzutami o rozpętanie śmiertelnej przemocy w swojej celi. Dixon został tymczasowo przeniesiony do więzienia hrabstwa Duval z innego zakładu na rozprawę sądową związaną z nowymi przepisami wymagającymi ponownego rozpatrzenia wyroków dla nieletnich skazanych na dożywocie. Jednak w celi na 5. piętrze, przeznaczonej dla mężczyzn oczekujących na rozprawy po wyroku, doszło do tragedii. Cela stała się miejscem kolejnej zbrodni, tym razem brutalnego ataku na 50-letniego mężczyznę. Władze potwierdziły, że nie użyto żadnej broni, obrażenia zadano czystą siłą. Ofiara, później zidentyfikowana jako David Oas Ramirez, odsiadywała dożywocie za wyrok z 2012 roku za molestowanie dziecka. Podobnie jak Dixon, Ramirez wrócił do więzienia hrabstwa Duval na rozprawę sądową, ale jego powrót zakończył się śmiertelną przemocą. Gdy funkcjonariusze przybyli po ataku, zastali personel medyczny więzienia próbujący reanimować Ramireza. Ratownicy z Jacksonville Fire and Rescue wkrótce dołączyli do wysiłków, ale było za późno. Ramirez zmarł na skutek obrażeń, zanim pomoc zdążyła go uratować. Czasami to nie tylko pojedyncze osoby karzą tych wyzyskiwaczy. Znane są tajne grupy wewnątrz więziennych murów, które biorą sprawy w swoje ręce. Jeffrey Epstein. To nazwisko jest powszechnie znane i wymaga niewielkiego wstępu. Znany ze swoich zbrodni wobec nieletnich, Epstein był oskarżony o prowadzenie siatki handlu ludźmi od 2002 do 2005 roku. Jego przestępstwa obejmowały wykorzystywanie młodych dziewcząt, niektórych zaledwie 14-letnich, i używanie ich do rekrutowania innych. W końcu jego działania go dopadły. 6 lipca 2019 roku został aresztowany na podstawie federalnych zarzutów na Florydzie i w Nowym Jorku. Gdyby został skazany, Epsteinowi groził maksymalny wyrok 45 lat więzienia. Jednak 10 sierpnia 2019 roku znaleziono go bez życia w celi więziennej. Oficjalną przyczyną śmierci uznano samo okaleczenie przez powieszenie, ale to wywołało niezliczone teorie. Czy to było samobójstwo, czy może krył się za tym mroczniejszy powód? Wielu spekulowało, że ktoś mógł go uciszyć, by nie ujawnił swoich potężnych powiązań. Tajemnica otaczająca jego śmierć wciąż rodzi pytania. Jonathan Watson.
Jonathan Watson, człowiek odsiadujący dożywocie za odebranie komuś życia, przyznał się w 2020 roku do zabicia 2 innych więźniów w kalifornijskim więzieniu. W liście opisał atak na mężczyzn, obu skazanych za przestępstwa wobec dzieci, i wyjaśnił, co go do tego skłoniło. Watson ujawnił, że przeniesiono go do zakładu o niższym rygorze, co pozwoliło mu mieszkać w dormitorium zamiast w pojedynczej celi. Nazwał ten transfer błędem, zwłaszcza po tym, jak jeden z więźniów, którego określił jako Molesta 1, wprowadził się do jego przestrzeni. Według Watsona ten osobnik otwarcie oglądał programy dla dzieci, co Watson uznał za prowokację wobec innych. Nie mogąc tego ignorować, Watson postanowił działać. Podobno poprosił personel więzienia o przeniesienie z powrotem do jednostki o wyższym rygorze, ale jego prośba została odrzucona. Następnego dnia, jak twierdzi, ten sam więzień znów oglądał ten sam program, co pchnęło go do działania. Używając laski, Watson zaatakował mężczyznę, a gdy szedł przyznać się strażnikowi, natknął się na innego więźnia, skazanego handlarza dziećmi, i wierząc, że to słuszne, zaatakował także jego. Więzienie potwierdziło później śmierć 2 więźniów, Davida Boba i Grahama DeLuise Conti, obu odsiadujących dożywocie za poważne przestępstwa wobec dzieci. Watson od tamtej pory przebywa w izolacji, a sprawa jest badana. W liście wyraził brak żalu za swoje czyny, tłumacząc, że nie miał nic do stracenia i postrzegał to jako ochronę innych przed krzywdą. Watson stwierdził nawet, że jest gotów przyznać się do zabójstw. Incydent wywołał oburzenie dotyczące bezpieczeństwa w więzieniach i decyzji o obniżeniu klasyfikacji Watsona. Śledztwa trwają bez ogłoszenia zarzutów, a nowy przypadek wzniecił jeszcze ostrzejszą krytykę systemu. Ashley Brofo. 9 marca 2023 roku Ashley Brofo spotkał gwałtowny i ostateczny koniec z rąk 43-letniego Evana Jakuba Martina. Brofo, skazany za krzywdzenie dzieci, stracił życie, gdy Martin postanowił wymierzyć mu swoją sprawiedliwość. Wchodząc do celi Brofo, Martin zamknął go w śmiertelnym uścisku, powalił na ziemię, zacisnął chwyt i owinął nogi wokół niego, zwiększając nacisk, aż Brofo stracił przytomność. By upewnić się, że nie ma szans na przeżycie, Martin użył całej swojej wagi, by zmiażdżyć gardło Brofo, przypieczętowując jego los. Brofo, 40-letni mężczyzna z niepełnosprawnością intelektualną, niedawno przyznał się do zwabienia 9-letniej dziewczynki z parku blisko jego domu w Double View. Choć sąd nie zdążył wydać wyroku, Martin postanowił działać. Martin nie był obcy przemocy. Odsiadywał już 11-letni wyrok za próbę odebrania życia innemu więźniowi, który w 2020 roku skrzywdził dziecko. W tamtym ataku Martin stworzył broń, której użył. Po śmierci Brofo nie okazał skruchy, przyznał się, ale wyraził dumę z tego, co zrobił. Za ten czyn Martin otrzymał dożywocie z minimum 21 latami przed rozważeniem zwolnienia. Podczas gdy inni karzący sprawców dzieci wychodzili na jaw, ten, kto zadał ostateczny cios kolejnemu więźniowi, pozostaje zagadką od ponad 4 lat. David Kev. W 2021 roku sędzia na Florydzie skazał 44-latka na dożywocie za brutalny atak na swojego 78-letniego współwięźnia Davida Keva, skazanego za krzywdzenie dzieci, poprzez zmiażdżenie mu gardła w okrutnym ataku. Przerażające wydarzenia rozegrały się nocą 1 lipca 2019 roku w zakładzie karnym Santa Rosa. Podczas rutynowej kontroli o północy funkcjonariusze znaleźli Keva bez życia na podłodze celi. Zaledwie 30 minut wcześniej wszystko wydawało się normalne. Obaj więźniowie zdawali się być w dobrym stanie. Ale o północy scena stała się ponura. Gdy strażnicy wrócili, zobaczyli Kurasa, młodszego więźnia, stojącego spokojnie przy drzwiach. Światło latarki ujawniło Keva rozciągniętego na podłodze bez oznak życia. Obawiając się najgorszego, Kev został szybko zabrany do więziennej jednostki medycznej, gdzie lekarze potwierdzili jego zgon. Autopsja ujawniła przerażający zakres przemocy. Kev został uduszony, doznał licznych obrażeń, w tym siniaków na twarzy i szyi, złamań żeber i zmiażdżonego gardła. Przyczyną śmierci było uduszenie ręczne w połączeniu z poważnym urazem głowy i szyi.
Mroczna przeszłość Keva dopadła go w bezlitosny sposób. W 1996 roku skazano go za wielokrotne nieprzyzwoite napaści na dziecko poniżej 6 roku życia, a później odsiadywał karę za niezgłoszenie się jako przestępca. W chwili śmierci odsiadywał niemal 9-letni wyrok. Co zaskakujące w tym przypadku, Kuras również był za kratami od 1994 roku za te same zbrodnie co Kev, krzywdzenie dzieci i napaść na funkcjonariuszy. Detektywi nie mogli ustalić, dlaczego Kuras odebrał życie Kevowi. Miał zostać zwolniony na początku 2021 roku, ale zamiast tego wybrał brak wolności na zawsze. Podobnie kolejny więzienny mściciel porzucił lata postępów, by wymierzyć karę następnemu drapieżnikowi w tym materiale. Koniecznie zobacz inne moje filmy o podobnej tematyce. Zasubskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. I do usłyszenia następnym razem.